Siema, witam w kolejnym odcinku przy kawie, w którym będę omawiał gry, które przechodziłem. Tym razem sięgamy do roku 2017. Dość długa była przerwa od nagrywania tej serii i w ogóle od nagrywania czegokolwiek, ale chociaż może tego nie zauważyliście, aczkolwiek objawiało się to na pewno tym, że pojawiały się tylko gameplaye, a gameplaye to z reguły są nagrane wcześniej, jakoś tak hurtowo. Jak czasem mam chwilę czasu, to czasem chwilę czasu masło maślane. No to wtedy mogę nagrać nawet 5 gameplay jeden po drugim i później sobie tak wrzucam. Natomiast dawno nic nie nagrywałem, bo po prostu nie miałem ochoty. Trochę takie znudzenie tematem się wkradło. Wiadomo, że YouTube to zawsze dla mnie była tylko zabawa, tylko rozrywka, nic poza tym. Więc no miałem chwilowe wypalenie. Teraz też w sumie nie mam jakiegoś zapału, ale chwilę sobie pogadać mogę, kawkę wypić i powiedzieć, w co grałem w 2017 roku, a przeszedłem wtedy 10 gier, więc zaczynamy top 10 gier, które przeszedłem w 2017 roku. Na miejscu 10. Everybody Come to the Rapture, gra, którą ogrywałem z PS Plusa. A jeszcze chciałbym nadmienić, że wszystkie gry będą z PlayStation 4, żebym przy każdej nie musiał tego wymieniać, więc tak. To była gra z PS Plusa, w której zrobiłem platynę. Nie wiem, ile w nią grałem. Sama przejście gry było bardzo krótkie, bo jest to po prostu symulator chodzenia. No z ładną grafiką jak na tamte czasy, ale nic poza tym. Nic w tej grze się tak naprawdę kompletnie nie dzieje. Poza tym, że sobie łazimy w jakimś takim opuszczonym miasteczku czy przedmieściu. Gra była dość nudna jak dla mnie, a robienie platyny też w ogóle było mega nudne, bo musiałem ją chyba z 3 razy przejść, a w grze, w której nic się kompletnie nie dzieje, no to nie było to jakąś frajdą dla mnie. I grę bym ocenił tak na 5 na 10, no bo była po prostu nudna. Może nie dotarły do mnie po prostu te jakieś artystyczne zapędy. Okej. Na miejscu 9. Day of the Tentacle Remastered, kolejna gra, którą ogrywałem z PS Plusa. Jest to kurde, mylą mi się. Dawno nie nagrywałem i widzicie, wyszedłem z wprawy, jeśli chodzi o mówienie. Jest to point and click przygodówka. Jest to remaster takiej starej gry z jakichś starych PC-ów, Amigi czy czegoś takiego. No i co, bardzo fajna gra z ciekawym poczuciem humoru, aczkolwiek bardzo trudna, jak to bywało z takimi grami point and click. Miałem duże trudności w tej grze, żeby chwilami się połapać, co trzeba zrobić. No i no niestety musiałem zaglądać kilkukrotnie albo wielokrotnie, już nie pamiętam, bo to było tak dawno temu, ale na pewno zaglądałem do poradnika i niektóre zagadki musiałem właśnie z pomocą poradnika robić. Bardzo trudna gra, ale całkiem fajna. No ale to dla mnie takie 6 na 10. Nie jestem fanem gatunku. Na miejscu 8. Star Wars Battlefront. No w zasadzie to jest gra, która się nie kończy, bo to była gra sieciowa. Więc nie miała jako takiej kampanii single player. No ale dużo w nią grałem. Kupiliśmy ją, pamiętam, z kumplem na pół. Dzieliliśmy wtedy chyba konto na PlayStation. No i chyba zrzutkę, ona była za jakieś grosze, a jeszcze zrobiliśmy zrzutkę, to już totalnie za grosze. I żeśmy ładnych parę godzin w nią pograli. No i jak również sam też w nią dość sporo pograłem, bo naprawdę fajna gra. No i charakteryzowała się przede wszystkim wspaniałą grafiką. No wtedy jak ta gra wyszła, to była chyba najładniejsza gra w ogóle dostępna na rynku, jak pamiętam. Naprawdę grafika robiła wrażenie, zresztą nawet jak teraz patrzę na ten gameplay, to nadal wygląda bardzo, bardzo ładnie. Więc no sporo, z kilkadziesiąt godzin pewnie spędziłem przy tej grze w różnych rozgrywkach sieciowych. Bardzo fajnie mi się w to grało. No i no, ale z racji tego, że nie ma kampanii single player, no to bym to tak ocenił tylko na 7 na 10. Dobra, sprawnie idzie. Teraz miejsce 7. Będzie Uncharted 2. Gra, którą przechodziłem już w 2015 roku, jak tylko kupiłem konsolę. Aczkolwiek wtedy przeszedłem ją na normalu, więc nie mogłem zrobić platyny.
I w 2017 wróciłem do tej gry jeszcze raz, przeszedłem ją na hardzie, no i oczywiście zrobiłem wtedy platynę. Także to jest powrót do tej gry. Mimo że jest to dla mnie gra 10 na 10, to jednak nie umieszczę jej gdzieś tam wyżej, no bo tutaj grałem w nią tylko w celu splatynowania. Ale przeszedłem całą, bo taki był wymóg, żeby przejść na hardzie. Więc Uncharted 2, miejsce 7. No, szybko idzie, zaraz skończymy. Dobrze, przechodzimy zatem do miejsca 6. Na miejscu 6 The Order 1886, czyli też gra taka trochę w stylu Uncharted, tylko dziejąca się w takim steampunkowym świecie, czyli maszyny parowe, tego typu rzeczy, jakieś latające takie zeppeliny, czyli takie te no, sterowce, tak na to się mówi. No, bardzo fajna gra, klimatyczna, dobrze mi się w nią grało. Problem w nagrywaniu takich filmów bardzo wstecz, no bo teraz jesteśmy już 8 lat wstecz tak naprawdę, w 2017. To problem jest taki, że te emocje nawet, które towarzyszyły mi wówczas przy przechodzeniu tych gier, to już, no, już uleciały i ciężko tak teraz ze wspomnień jakoś tak mocno przywołać to jak się grało w tą grę 8 lat temu. Dlatego może tak szybko przelatuję po tych tytułach. Na pewno jakbym tutaj oceniał, zresztą to było chyba widać w tym odcinku, jak oceniałem gry z 24 roku, no to byłem z nimi na świeżo. No to ten odcinek był dość długi. Tutaj natomiast więcej jest chyba moich dygresji niż samego gadania o grach. To dlatego, że no, grałem w to tylko jedyny raz. Gra była dość krótka z tego co pamiętam. A co za tym idzie, po prostu nie mam za bardzo co o niej opowiadać. Wszystko mi już wyleciało z pamięci. W każdym razie gra mi się podobała. Też bym ją ocenił tak na 7 na 10, ponieważ były takie nudne momenty jak elementy skradankowe, które no, były banalnie proste, bo przeciwnicy w ogóle mieli ścieżki tak rozłożone, że nie nachodzili na siebie, więc mogliśmy ich bez ryzyka eliminować, bo i tak nie było szans, że ktoś wykryje martwego towarzysza, więc to było takie trochę na siłę dodane. No i cutscenki były też takie w sumie, znaczy fabuła w ogóle jakoś tak tyłka mi nie urwała, więc 7 na 10, ok. Dochodzimy do miejsca 4, dobrze, nie, 5. Miejsce 5. Na miejscu 5 Rise of the Tomb Raider. Jest to druga część tej nowej serii z Larą Croft. No i cóż, no pierwszy ten Tomb Raider z 2000 to był chyba 13, jak pamiętam. Był rewelacyjny, to była dla mnie gra 10 na 10. Bawiłem się świetnie, wymaksowałem tą grę i tak dalej. No i byłem dość mocno napalony na tego Rise'a. Kupiłem go niedługo, zaraz po premierze. I to może właśnie włączmy, żeby było coś grane, bo tu widzę. Ok. Kupiłem go niedługo po premierze, no i grałem. No i okazało się, że ta gra to jest tak w sumie więcej tego samego. Chociaż Uncharted zasadniczo można by to samo powiedzieć, że każdy kolejny to więcej tego samego, no ale nie wiem. Jakoś tak w tego Tomb Raidera no grało się spoko, ale to już nie było to. Już nie było tego zachwytu, co w przypadku właśnie tego pierwszego Tomb Raidera. Jak również tu był chyba, o ile dobrze pamiętam, jakoś pod koniec gry był taki motyw, że jakiś taki nadprzyrodzony, że jakieś takie stwory, jacyś, nie wiem co to byli, jacyś strażnicy, jakiegoś bóstwa czy coś takiego, oni atakowali nas chyba bez końca w takiej jednej lokacji, że tam trzeba było wykonywać jakieś rzeczy i jednocześnie ich tam ubijać, bo oni cały czas się pojawiali. Nie można było mieć spokoju. Pamiętam, że strasznie tego nie lubiłem. To był jakiś taki dłuższy chyba fragment gry, bo pamiętam, że zaraz mi trochę za skórę przez to. No ale ogólnie gra nie była zła, miała ładną grafikę i w ogóle była spoko, ale no po prostu dla mnie to było więcej tego samego. Już nie było takiego klimatu, bo tutaj te lokacje były chyba jeszcze większe.
Także Tomb Raider ten wcześniejszy bardziej mi się zdecydowanie bardziej podobał. Więc ten też bym ocenił tak na 7 na 10. Ok. Miejsce czwarte. Na miejscu czwartym będzie Mad Max. Mad Max, gra, która ogólnie podobała mi się. Tylko że no, cała akcja dzieje się na pustyni. Cały ten świat to jest pustynia, więc no tak po pewnym czasie stało się to troszkę monotonne, jak dla mnie. Chociaż pościgi były fajne, ganianie tych takich dużych karawan było fajne. System walki wręcz był całkiem niezły. No, także ogólnie gra była dość ciekawa. Też trochę się zmordowałem, bo przez pewien czas chciałem oczyszczać mapę i po prostu jeździłem wszędzie i sprzątałem wszystkie znajdźki. A to sprawiło, że po prostu no, szybko mi się to znudziło i zaczęło mnie to męczyć. Później oczywiście to odpuściłem, już dalej nie zbierałem wszystkich śmieci, bo to bez sensu było dla mnie. Trochę tak Assassin's Creedowato, więc potem olałem to i potem skupiłem się już tylko na fabule. Ale ogólnie gra była niezła. Szczególnie właśnie te pościgi samochodami, ulepszanie tych samochodów, chociaż ja chyba przez całą grę jeździłem tym podstawowym, tylko ulepszonym. A i też zdobywało się chyba auta jakichś pokonanych bossów, coś takiego. Także gra była naprawdę fajna, no i ten system walki wręcz był chyba właśnie z Batmana, którego jest zaczerpnięty, albo z Władcy Pierścieni, jakoś tak. Także spoko gierka i też bym ją ocenił na 7 na 10. No i dochodzimy już do najlepszej trójki, finałowej trójki w tym zestawieniu. Na miejscu trzecim będzie Ratchet & Clank to jest remaster albo remake gry chyba z PS2? Z PS2 chyba. Nie jestem wielkim znawcą tej serii, ale chyba to jest remake pierwszego w ogóle Ratcheta, o ile się nie mylę. No bardzo fajna gra, fajne pomysłowe bronie, takie jak pikselator, który rozpikselowuje chyba przeciwników, czy kula disco, która każe im tańczyć i wtedy są przez chwilę bezbronni, tego typu gadżety, jakie można by kojarzyć z jakimiś grami typu Worms, czyli śmieszne bronie. No i w ogóle bardzo fajna platformówka, bardzo efekciarska, to zbieranie śrubek, dużo takich elementów cząsteczkowych. Chociaż wiadomo, że no nie umywa się graficznie do tego Ratcheta Rift Apart z PS5, ale nadal jest tak. Na miejscu drugim będzie Infamous Second Son, gra, którą przechodziłem z PS Plusa. Aczkolwiek posiadam dziś ją również w pudełku, chyba nawet, jak dobrze pamiętam, to nawet jej nie otworzyłem i jest nadal w folii, ale mam już w niej platynę, więc na razie nie widzę sensu, żeby ją otwierać, bo i tak bym w nią teraz nie grał. Nie wiem, czy w ogóle kiedyś będę jeszcze w nią grał. W każdym bądź razie grało mi się w nią rewelacyjnie. Naprawdę się świetnie bawiłem, nawet nie sądziłem, że ta gra może mi się aż tak spodobać. No oczywiście przechodziłem ją 2 razy do platyny. Raz jako dobry, w ogóle nikogo nie zabijając, raz jako zły, zabijając wszystkich i demolując wszystko. No i gra robiła w tamtym czasie piorunujące wrażenie dzięki tym efektom cząsteczkowym, temu dymowi i tak dalej, jak można się było zmieniać w ten dym, przelatywać przez systemy wentylacyjne, czy chyba w prąd też się zmienialiśmy i przelatywaliśmy po kablach. No to naprawdę robiło wrażenie jak na PS4. Szkoda, że właśnie nie ma jakiegoś nowego Infamousa, tylko kurczę takie jakieś Spider-Many czy tego typu rzeczy. Ja bym chętnie zobaczył kolejną część, naprawdę świetna gra. No i taka dość oryginalna właśnie, to był niby super bohater. No ale już nie taki oklepany, bo ile można w kółko oglądać tych samych super bohaterów, no nie? Których od dziecka gdzieś tam widzimy w kreskówkach, komiksach. A tu było coś oryginalnego i to mi się bardzo podobało. Także no świetna grafika, świetny gameplay. Niby jest to otwarty świat, ale nie jest jakiś mega duży. Samochodami się nie da jeździć. Jak w Spider-Manie trochę, tylko że jak dla mnie ta gra była dużo lepsza od Spider-Mana. Okej, i to bym ją ocenił. No wystawiłem jej 8 na 10. No ja wiem, może i na 9 nawet by zasługiwało, no ale dzisiaj już nie będę zmieniał tej oceny, bo nie grałem w nią od
tych 8 lat, więc dzisiaj może by się okazało, że w ogóle by mi się nie spodobała, więc kto to może wiedzieć. Wtedy natomiast oceniłem ją na 8 na 10 i była to bardzo fajna gra. Ok, i teraz przechodzimy już do miejsca pierwszego, najlepszej gry, w jaką grałem w 2017 roku. I tą grą będzie Final Fantasy XV. Jest to gra, którą kupiłem, w ogóle której zaraz po premierze ściągnąłem sobie demo. Pograłem w to demo i ono mi się jakoś za bardzo nie spodobało. I potem stwierdziłem, że chyba nie będę w to grał, ale później gdzieś, nie wiem, na Allegro czy gdzieś zauważyłem, że ktoś wstawił w jakiejś dość atrakcyjnej cenie pełną wersję. No to mówię, a może jednak spróbuję, no i kupiłem tą pełną wersję. Jeszcze obejrzałem taki film animowany, znaczy no takie komputerowe animacje, plus takie anime chyba 3-odcinkowe czy iluś, żeby wprowadzić się w fabułę, No i zacząłem grać. No i okazało się, że w ogóle to demo to było jakieś takie niedorobione, chociaż cała gra tak naprawdę była mocno niedorobiona, jak ja zacząłem w nią grać, bo jeszcze później wychodziło mega dużo patchy, dużo dodawali, w ogóle nawet nie tylko, że dodawali jakieś tam poboczne rzeczy, ale w ogóle misje fabularne, między którymi były jakieś takie duże przeskoki, że można było się pogubić, co się wydarzyło, to później zaczęli wplatać jakieś misje pomiędzy, że jak później mój kumpel przechodził, jak mu pożyczyłem tą grę, to okazywało się, że na przykład właśnie grał w jakiejś misji, jakąś misję miał, która właśnie splatała ze sobą jakieś wątki, a ja tej misji w ogóle nie miałem, kiedy ja przechodziłem, bo później w jakiejś aktualizacji ją dodali, później dodali, w ogóle oni jeździli w tej grze takim samochodem i ten samochód w pewnym momencie, znaczy on jeździł tylko po asfalcie, nie dało się właśnie na takie bezdroża nim zjechać. I później dodali do niego taką aktualizację, że można było go przerobić na taki monster truck, że mógł zamiast tych takich kół zwykłych takich szosowych to mógł mieć takie wielkie i wtedy można było nim jeździć normalnie po bezdrożach. To też dodali w jakiejś tam aktualizacji, więc później zacząłem jeździć też tym pojazdem. Także no, gra była kończona tak naprawdę w trakcie, jak ją przechodziłem. A i tak jak skończyłem, to potem jeszcze dodawali jakieś rzeczy, także trochę za wcześnie w nią grałem, ale bawiłem się naprawdę świetnie. Grafika jak na tamte czasy robiła naprawdę dobre wrażenie. Gameplay był super, fabuła no była strasznie dziurawa, że do końca nie wiedziałem, o co chodzi, nawet jak przeszedłem już grę, więc to było akurat słabe. System walki był w miarę, znaczy nie był jakiś rewelacyjny, też chyba do końca nie umiałem go opanować, ale nie był zły. No plus były takie te różne triki, które pozwalały w bardzo szybki sposób levelować. Nie wiem, czy to później zostało spaczowane, ale jak ja grałem, to można było robić takie triki za pomocą różnych przedmiotów i kombinacji jedzenia odpowiednich posiłków, bo tam się jadało właśnie chyba śniadania czy kolację. W każdym razie jak się zrobiło taką kombinację, to można było dosłownie w moment natrzaskać kilkadziesiąt leveli. Także były różne takie fajne umilacze, no i gra była ogólnie bardzo przyjemna jak dla mnie, bardzo się bawiłem. Grałem w nią naprawdę oporowo w nią grałem. Biłem w niej 85 godzin, bo tam akurat w save'ie się zapisywał czas gry, więc stąd wiem. I w tej grze chyba zrobiłem platynę, to chyba już mówiłem, i również wbicie tych 85 godzin to mi zajęło dosłownie jakieś 2 tygodnie. Także no ja grałem naprawdę w opór. Dzień w dzień po ileś tam godzin. Ale grało mi się naprawdę miodnie. I później za jakiś czas w ogóle wymieniłem tą swoją podstawową wersję gry na tą Royal Edition z wszystkimi dodatkami. Z zamiarem przejścia tych dodatków, ale jakoś tak chyba minęło już trochę czasu, odkąd ją skończyłem i już mój zapał z nią związany osłabł i po prostu już nie wróciłem nigdy. Tak naprawdę nigdy w te dodatki nie grałem, także bezsensownie wymieniłem tą grę. Tym bardziej, że podstawowa wersja miała ładniejszą okładkę niż ta Royal, więc no ale to szczegół. Więc tak, to była najlepsza gra z 2017, jaką przeszedłem. I to była dla mnie gra 9 na 10. No bo przez te niedoróbki, tak, to nie mogłem dać dychy. No i świat gry był też dość taki pusty, niewiele tam się działo. Biegało się po nim, czy tam jeździło, ale tam
niewiele było tak naprawdę na tym świecie. Totalny odludzie, a także 9 na 10. No i nigdy do tej gry nie wróciłem niestety od tamtej pory. Zawsze sobie obiecuję, że kiedyś do niej wrócę, ale to są takie, wiecie, obiecanki, cecanki, pewnie to się nie stanie. Okej, także zostaje nam jeszcze rok 2016, 15 oraz 14. 3 lata jeszcze do omówienia. Oczywiście żadnych wyróżnień nie będzie, bo nie pamiętam gier, w które grałem trochę, nie kończąc ich. Zbyt wiele lat minęło niestety. Mam przygotowaną już listę na 16, 15 i 14 rok, więc jeszcze 3 takie odcinki powstaną. No i oczywiście w przyszłym roku, jeżeli będę no dalej miał chęć coś nagrywać, to nagram oczywiście jeszcze film z 2025 roku. Zobaczymy, co uda się przyjść w tym roku. A mogę tylko zarzucić spoilerem, że w tym roku na ten moment, na dzień dzisiejszy skończyłem już 9 gier i zacząłem 10. A mamy dopiero początek lipca, także możecie być spokojni, że w przyszłym roku na pewno będzie top 10 albo top więcej niż ten, zobaczymy. A na dzisiaj to wszystko, dziękuję bardzo, jeżeli ktoś oglądał. A wy pamiętacie, w co graliście w 17 roku? Jesteście w stanie sięgnąć pamięcią aż tak daleko wstecz? Trzymajcie się, cześć.